Hej, witajcie w kolejnym vlogu. W tym odcinku temat mi się wydaje dość interesujący. Chciałem Wam pokazać pewną firmę, przedstawić. Bo nie dość, że jest to jedyna firma, która udowadnia, że lakiery nabite do puszek mogą być najwyższej jakości i naprawdę tanie. To właściwie to robi naprawdę z pasją. Właściwie zajmował się regeneracją zacisków. Malowali też różne elementy zawieszenia. Pokażę Wam tu zdjęcia, jak im to wychodziło. Także naprawdę ich prace są fajne i sam ten produkt jest naprawdę super. Jak za tą cenę to jest bezkonkurencyjny. Tak w skrócie powiem Wam tylko tyle. Już te lakiery. Te lakiery mają właściwości antykorozyjne i przyczepność, coś ale podkład epoksydowy. Jeśli chodzi o wytrzymałość, coś porównywanego do poliuretanu. Jeśli chodzi o zaciski, niektórzy piszą, że warto malować proszkowo. Powiem Wam tak, ten lakier DTM wytrzymuje temperaturę około 110-120 stopni. Lakier proszkowy wytrzymuje temperaturę 100 stopni. Także są bardziej odporne od proszku. No i poza tym nie musimy rozbierać tych zacisków i się z nimi bawić. Mamy też dużo mniejsze koszty, bo wystarczy, że sobie kupimy taki spray. Powiem Wam tak, mi na cały komplet zacisków poszedł jeden spray kolorowy, jeden spray czarny, na osłony, na takie pierdoły. Nawet nie jeden, bo tego czarnego poszło mi pół puszki. Teraz na wstępie jeszcze Wam powiem o konkursie. Niedawno rzuciłem sobie krótki filmik, jest na kanale. Jeden lakier, oczywiście nowy, nieotwarty. Jutro będzie wysyłany do jednej z osób, która zostawiła komentarz. A pod tym filmem zrobimy sobie następne losowanie. O szczegółach dowiecie się na końcu tego filmu, także zostańcie do końca. Też jedna osoba wygra cały zestaw, czyli lakier na pędzel tym razem, możemy pomalować też pistoletem, utwardzacz i rozpuszczalnik. Ta firma zajmuje się mieszaniem lakierów i robi naprawdę mega zaprawki samochodowe. Pokażę Wam, o co z tym chodzi i czemu one są takie wyjątkowe. I naprawdę cena też nie jest duża. Powiem Wam, że ta firma jest najlepszym przykładem, że można zrobić produkt najwyższej jakości za naprawdę przystępną cenę. Powiem Wam tak, jeśli nie ściągamy zacisków całkowicie z auta, to wstępnie fajnie jest je oczyścić na aucie. Później tu gdzie nie możemy dojść, to sobie zdejmę, zaraz Wam to pokażę. No i oczyścimy już je dokładnie. Do czyszczenia używam takiej tarczy na wiertarkę, to się nazywa włosy murzyna. I powiem Wam, że to jest o tyle fajne, że nie niszczy powierzchni, którą szlifujemy, a usuwa każde zanieczyszczenie, czy rdze, czy brud. Ona jest dość elastyczna. Z grubsza możemy sobie przejechać pierwsze tym kantem, a później czyścimy to bardziej pod kątem i za chwilę zobaczycie pod kątem, jak to fajnie równiutko schodzi i w miarę szybko idzie to wyczyścić. Także to jest chyba najszybszy sposób. Zerwicie, schodzi to bardzo fajnie, efekt jest fajny. Ja sobie to teraz wyczyszczę i za chwilkę ściągnę sobie te zaciski i poprawimy je. Przedni zacisk, on jest aluminiowy i powiem Wam, że praktycznie całego wyczyściłem tym krążkiem, co mówiłem. Jak widzicie, fajnie nawet to wyszło. Można by się bardziej postarać, ja już to lełem. Powiem Wam, że to ma być film, jak to zrobić domową metodą. Bo tak mógłbym to rozebrać, wypiaskować i też by było. Ale to nie o to chodzi w tej serii filmów. Jeszcze Wam pokażę tylny. Tylny też nie jest jakoś super dobrze doczyszczony. Przynajmniej będzie to test, jak ta farba siada, jak kryje i jak się trzyma. I zrobimy to tak. Pierwszy sobie pomalujemy to farbą. Pokażę Wam zaraz, jak ona siada, jak ona kryje dobrze. Ile warstw będzie trzeba położyć, jak to wygląda. W następnym etapie
przykleję sobie naklejki na przedni zacisk, na tylny. Pokażę Wam, jak ten zacisk wygląda bez lakieru bezbarwnego i z lakierem bezbarwnym. Taki lakier bezbarwny też sobie możecie zamówić w puszce. Tylko pamiętajcie, żeby to zamawiać z utwardzaczem, żeby nie zamawiać takich zwykłych samochodowych sprayu lakierów bezbarwnych. Musi być utwardzaczem też. Powiem Wam, że tu jest lepsze światło. Też się to wydaje jaśniejsze niż w rzeczywistości. Ale fajnie widać chyba to ziarno teraz. Widzicie ten metalik? Tak mówię, ta farba jest ciemniejsza. O, wygląda tak tu z lewej strony. Ale fajnie się odbija to ziarno. Ja sobie jeszcze elementy. Tu mamy czarny 9005. To jest typowo czarny połysk. Ja sobie te czarne elementy, popatrzcie, możecie zobaczyć, za późno trochę Wam pokazałem, ale praktycznie po pierwszym pomalowaniu to już jest naprawdę ładnie. Osłony tarcz też sobie zrobiłem tym czarnym kolorem. To Wam pokażę na koniec. I zobaczcie, jak to fajnie wychodzi. To jest pierwsza warstwa. Dobra, zostawiamy teraz to do następnego dnia, niech to podeschnie i na następny dzień pokażę Wam, jaki będzie efekt, jak ten lakier jest suchy i po pomalowaniu bezbarwnym. Zobaczcie, jaka jest różnica po prostu. Jeśli chodzi o strukturę, tak widzicie, tu mamy lakier 9005, to jest lakier czarny, stopień połysku 80%, czyli najwyższy jaki jest. I do struktury mamy osobny utwardzacz, to jest specjalny utwardzacz do struktur. Jego dajemy w proporcji 6:1. I teraz Wam pokażę, jak to wyjdzie. Tylko powiem Wam, że mam troszkę małą dyszę w pistolecie, także może nie być takiego super efektu. Dysza powinna być do struktury 1:8. Pokażę Wam, jak to wyschnie, jak to wygląda. A tak jak mówiłem, ja mam dyszę 1.5 czy 1.4 w tym pistolecie. Powinna być 1.8 czy 2. Wtedy Wam to będzie dużo łatwiej zrobić. Teraz tak, jeśli chodzi o naklejki, jeśli ktoś by sobie chciał przykleić, dociskamy sobie tą folię, jedną do drugiej. O, tą folię transportową. Odklejamy to. I powiem Wam tak, tego lakieru nie matowimy. Jak będziemy chcieli pokryć innymi warstwami farby tej samej, nie musimy go matowić, szlifować. Kompletnie z tym nic nie robimy. Przyklejamy sobie tę naklejkę. Tą naklejkę musimy zamalować. A to też Wam to zaraz pokażę. Tu jest takie przetłoczenie. Powiem Wam tak, jeśli przykleicie te naklejki, właśnie dobrze jest pomalować te zaciski bezbarwnym. Bo jeśli ich nie pomalujecie, to te naklejki prawdopodobnie w miarę szybko odpadną. Także bez bezbarwnego szkoda Waszego czasu i kasy. Powiem Wam, że te naklejki kosztują tyle samo, co ten lakier na te zaciski, także trochę porażka z tym. Ale nie wyglądają źle. Mogłem to dać wyżej na środek. Ale już nie będziemy się z tym bawić. Teraz sobie przykleję na tylny zacisk i pokażę Wam, jak to wygląda po lakierze bezbarwnym. Tak to wygląda pomalowane samym lakierem. Powiem Wam, że znowu na tej kamerze wychodzi to dużo jaśniej. Te zaciski są jednak ciemniejsze. Spróbuję Wam to na zdjęciach pokazać, chociaż nie wiem, czy mi się to uda. O, wyglądają coś takiego jak teraz, jak w tym świetle. Jak widzicie, nie ma takiego super mocnego połysku. To jest jakby taki, niby ta farba ma 80% połysku. No i tak to wygląda. Tak w skrócie. Jak widzicie, jak na to co było, w jakim stanie były te zaciski, to moim zdaniem nie wygląda to źle. A nie malowałem tego pistoletem dlatego, żeby Wam pokazać właśnie,
jak to zrobić na aucie, domowym sposobem, nie rozkręcając przewodów. No i sprayem, nie? Każdy sobie z tym poradzi. Dobra, bez gadania. Ja biorę teraz bezbarwny i pokażę Wam, jak to wygląda po lakierze bezbarwnym. Powiem Wam, że trochę ciężko mi to będzie zrobić jedną ręką, ale spróbujemy. Muszę zobaczyć. Chwila, zmienię sobie troszkę ciśnienie. Tak jak mówiłem, jakbyście malowali czasami sprayem bezbarwnym, sprayem, to musi być dwuskładnikowy. Możecie zobaczyć, jak ta farba ładnie siada. Dobra, ja sobie tu domaluję, poczekam aż to podeschnie i pokażę Wam. Ale już widać, kurde, na kamerze nie będzie widać, jak ładnie to ziarno tego metaliku wychodzi. O, teraz widać fajnie. Że naprawdę ten lakier jest kapitalny. Chociaż sami widzicie chyba. Dobra, zaraz sobie to pomaluję. I też samo te naklejki. Też musicie zamalować przynajmniej 2 razy. Żeby po prostu naklejka była pod bezbarwnym. Wtedy macie 100% pewne, że się Wam z tym nic nie stanie. Dobra, i pokażę Wam teraz efekt końcowy, jak to wyszło. Mam nadzieję, że będzie widać. To jest ten przedni zacisk. I już sobie przejdziemy do tylnego. Jak widzicie, mamy tylny zacisk. I wydaje mi się, że jak na to moje marne przygotowanie tego wyszło naprawdę fajnie. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Aparat nie może złapać ostrości. O. Teraz tak, jeśli chodzi o te zaprawki, powiem Wam, że one się tym wyróżniają, że z jednej strony mamy standardowo pędzelek, jak wykręcimy sobie całą tubkę. Możecie zobaczyć. Jest zwykły pędzelek, czyli jak mamy jakieś większe zaprawki, to sobie możemy zrobić pędzlem. Wyróżnia je ta igiełka z drugiej strony. Powiem Wam, że to jest naprawdę kapitalna sprawa. Ta igła jest bardzo precyzyjna. Pokażę Wam to na pudełku. Jak ta igiełka naprawdę super działa. Czym delikatniej naciskamy, tym zostaje mniejsza kropka. Powiem Wam, że naprawdę można zrobić bardzo precyzyjną zaprawkę. Kapitalna sprawa. Powiem Wam, że nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkałem. Żeby to było aż tak fajnie zrobione. Jak to podeschnie, to możemy sobie to pokryć też bezbarwnym. Bezbarwny wygląda tak samo. Na dole macie pędzelek. Tak jak widzicie, tu to lepiej widać w tej przejrzystej buteleczce. A na górze macie ten atomizer, tą migiełkę. Powiem Wam, że ta kamera tak mi nie wyostrza, aż próbowałem drugą i jest to samo. Ale naprawdę możecie sobie dozować no praktycznie idealnie. Tutaj widzicie, praktycznie bez śladu. I powiem Wam, że jeszcze jedna istotna sprawa. Wrzuciłem parę dni temu filmik. Jeden spray został wygrany przez pewną osobę. Możecie sobie zobaczyć w komentarzach pod tym filmem. To był taki króciutki filmik. Czyli ten spray zostanie dzisiaj wysłany, albo jutro, do tej osoby. A w dzisiejszym odcinku dla Was jest jeszcze jedna puszka. Jest to cały komplet na pomalowanie zacisków. Macie lakier, to jest też metalik, czyli macie lakier metalik, kolor niebieski, zaraz Wam pokażę jaki. Do tego utwardzacz i rozpuszczalnik. Możecie sobie pomalować pędzelkiem albo pistoletem. Powiem Wam, że po takiej krótkiej rozmowie właśnie z właścicielem doszłem do wniosku, że naprawdę warto Wam tę firmę przedstawić i żeby było jasne, nie wziąłem za pokazanie tych produktów ani złotówki. Co zyskałem, znaczy co Wy zyskaliście? 2 nagrody. Jeden spray, który już został wylosowany i na końcu odcinka dzisiaj wylosujemy drugi. Właściciel tej firmy udostępnił mi te spraye dla Was. Także mam nadzieję, że nie odbierzecie tego jakoś źle.